Jak zbierać nasiona? Od dawna wiadomo, że jeśli zasiejemy świeże, dobrej jakości nasiona, plony są zawsze wyższe. Powiem Wam, jakie warzywa możemy samodzielnie rozmnażać, pozyskując nasiona i jakie prawidłowo zbierać do siewu. Jakie nasiona warzyw możemy sami zebrać? W rzeczywistości nie ma tak wielu upraw, z których można zebrać nasiona. Większość warzyw jest zapylana. Możemy zbierać tylko rośliny same zapylone lub takie, w których zapylenie krzyżowe nie wpłynie znacząco na smak i walory odżywcze. Pomidory. Pomidory są to rośliny samopylne, dzięki czemu można bezpiecznie zbierać z nich nasiona. Do rozmnażania należy wybierać owoce o typowym kształcie i kolorze. Lepiej jest przekroić owoce nie wzdłuż, ale w poprzek. W ten sposób otwierają nam się wszystkie gniazda z nasionami. Nasiona wraz z miąższem zeskrobujemy łyżeczką do szklanek, filiżanek, pucharków i zostawiamy je na 1 dzień. Muszą sfermentować. Jest to konieczne, aby nasiona były lepiej wypłukiwane z miazgi. Sfermentowane nasiona myjemy pod bieżącą wodą, najlepiej to robić na siteczku i suszyć na talerzu. Możemy oczywiście położyć je na papierze, ale przykleją się podczas procesu suszenia, a tak łatwiej będzie nam je zeskrobać z talerza. Nawiasem mówiąc, pomidory mają interesującą cechę. Nasiona dojrzewają dużo szybciej niż owoce. Nie trzeba więc czekać na pełne dojrzewanie. Można je wziąć z lekko niedojrzałych pomidorów. Groch, fasola, soja. Są to również rośliny samopylne. Można z nich bezpiecznie pobierać nasiona. Tutaj wszystko jest proste. Musimy poczekać, aż stronki będą w pełni dojrzałe, otworzyć komory i wybrać z nich nasiona. Nie możemy od razu ich spakować. Musimy je wysuszyć minimum przez tydzień albo i trochę dłużej, aby mieć pewność, że nam nie spleśnieją. Zioła, koper, pietruszka, kolendra mają różne odmiany i są zapylane, ale różnice między nimi są zazwyczaj nieznaczne, więc można z nich również zebrać nasiona. Musimy poczekać, aż baldachy dojrzeją, następnie oberwać nasiona do jakiegoś naczynia i ułożyć je na przykład na ręczniku jednorazowym, aby wyschły przez około tydzień. Szczypiorek, dymka są zapylane przez owady. Mają różne odmiany, ale z reguły różnice między nimi są niewielkie. Tak więc potomstwo nie różni się zbytnio od rodziców nawet po zapyleniu krzyżowym, dlatego nasiona można zbierać. Wystarczy odciąć dojrzałe kwiatostany i obrać nasiona, a potem suszyć przez kilka dni. Marchewka. Marchewka jest zapylana przez pszczoły, a jeśli w pobliżu zakwitną różne odmiany, nastąpi zapylenie krzyżowe, ale nasiona marchew daje dopiero w 2. roku. Oznacza to, że w 1. sezonie trzeba je wykopać i przechować w piwnicy, posadzić wiosną w ogrodzie i dopiero wtedy zakwitnie. Jak wiemy, teraz niewiele osób martwi się tą metodą pozyskiwania nasion. Dla wielu łatwiej jest je kupić w sklepie, dzięki czemu możemy bezpiecznie zaangażować się we własną produkcję nasion. Oczywiście w czasie 1 roku można uzyskać nasiona tylko z jednej odmiany, aby nie było obaw o skrzyżowanie gatunków u nas rosnących. Zbieranie nasion marchwi jest łatwe. Trzeba zebrać w pełni dojrzałe baldachy, obskubać nasiona i suszyć przez kilka dni. Buraki. Buraki to jest ta sama sytuacja co z marchewką. Dają nasiona w 2. roku. Rośliny są zapylane przez wiatr, więc możliwe jest zapylenie krzyżowe. Ale znowu raczej wątpię, aby nasi sąsiedzi zawracali sobie głowę zdobywaniem nasion buraków, więc możemy bezpiecznie zebrać własne. Każdego roku z jednej odmiany. Zbieranie tych nasion jest również proste. Trzeba odciąć dojrzałe kwiatostany, obskubać nasiona i je wysuszyć. Kapusta. Kapusta, chociaż nie jest rośliną okopową, jest też dwulatką.
Jeśli jesienią zbierzemy główki kapusty i przechowamy je w piwnicy, a wiosną posadzimy w ogrodzie, główka kapusty zakwitnie i wyda nasiona. Kapusta jest zapylana przez pszczoły, ale znowu mało kto w pobliżu sadzi główki kapusty na nasiona, więc możemy rozwijać swoje własne pozyskiwanie nasion. I znowu pamiętajmy jednak o tym, że w ciągu jednego roku możemy zostawić tylko jedną odmianę kapusty i tylko jeden jej rodzaj na nasiona. Faktem jest, że różne rodzaje kapusty, biała, czerwona, włoska, brukselka lub kalarepa, łatwo się ze sobą zapylają. Zbieranie nasion kapusty jest łatwe. Trzeba odciąć dojrzałe stronki, otworzyć je i wsypać do pojemnika. Suszymy je przez kilka dni. Nasiona jakich warzyw można zbierać, ale z zastrzeżeniem. Są rośliny, które w zasadzie same się zapylają, a pszczoły chętnie je odwiedzają, więc możliwe jest zapylenie krzyżowe. A jeśli tak się stanie, cechy odmiany nie zostaną zachowane. Papryka. Tak, właśnie nasza uwielbiana papryka. Aby odmiana została zachowana, należy je przez całe lato przykrywać włókniną, aby owady nie przedostały się do roślin lub wyhodować z nasion w domu w doniczkach, co praktycznie jest niemożliwe. Jeśli te warunki są spełnione, możemy zebrać swoje nasiona danej odmiany. Nasiona papryki można zbierać tylko w pełni dojrzałych owoców. Jeszcze lepiej zerwać je i pozostawić, aby trochę zwiędły. Jest to gwarancja, że nasiona są w pełni dojrzałe. Owoce tniemy wzdłuż, nasiona wyskubujemy na talerz i suszymy przez około tydzień. Jakich nasion warzyw nie można zbierać? Przede wszystkim są to warzywa zapylane przez pszczoły. W celu zachowania cech odmiany potrzebna jest izolacja przestrzenna około 1 kilometra, ale na wsi nie jest to możliwe. Nawet jeśli uprawiamy tylko jedną odmianę, nasi sąsiedzi prawdopodobnie będą mieli inne i nastąpi ponowne zapylenie. Z tego powodu nie można zbierać nasion z ogórków, arbuzów, melonów, dyni, cukinii i kabaczka. Nawiasem mówiąc, ostatnie 3 rośliny są nawet zdolne do zapylania pomiędzy sobą. Miałam ze swoich nasion taką krzyżówkę cukinio-kabaczków i też były bardzo smaczne i śliczne wizualnie, w żółto-zielone pasy. Nie nadają się do zbioru nasiona rzodkwi i rzodkiewki. Każdy je hoduje, często kiedy kwitną, a pszczoły je zapylają, więc prawdopodobieństwo zapylenia krzyżowego jest bardzo wysokie. Chociaż ja pozyskuję swoje i owoce są smaczne, więc nieraz warto zaryzykować. To samo dotyczy nasion kukurydzy. Jej pyłek jest przenoszony przez wiatr i na duże odległości, a wiele osób ją uprawia. Cebula również nie nadaje się na nasiona, zapylają ją pszczoły i muchy, a rośnie w prawie każdym ogrodzie. Kolejna grupa to hybrydy, które są oznaczone ikoną F1. Nawet jeśli są samopylne, u ich potomstwa występuje silne rozszczepienie charakterów, a dzieci rzadko przypominają swoich rodziców. W warunkach przemysłowych takie hybrydy uzyskuje się przez coroczne krzyżowanie tych samych form rodzicielskich. W kolejnych częściach opowiem Wam o nasionach, jak i gdzie je przechowywać, przez ile lat oraz pokażę, jak ja w prosty i niekłopotliwy sposób zabezpieczam moje rośliny przed ich krzyżowaniem i utratą nasion, ponieważ nie zawsze w porę możemy dopilnować, aby je zerwać, nieraz wcześniej wyręczy nas wiatr lub na przykład sama roślina pragnąca przedłużyć gatunek.